10 wojskowych wpadek uchwyconych na kamerze. Miejsce 10. W internecie można spotkać wiele nagrań z wojskowych wpadek, także podczas ćwiczeń. Wojskowi mają bardzo często problem z wyrzucaniem granatów oraz, jak można zauważyć, z używaniem moździerzy. Dlatego ta umiejętność jest ćwiczona do perfekcji. Na nagraniu obserwujemy nieudany wojskowy test. Możemy się domyśleć, że wyższy rangą żołnierz przedstawia, w jaki sposób zrobić to poprawnie. Jednak ku jego zdumieniu pocisk ląduje tuż przy nim. Mina dowódcy jest bezcenna. Miejsce 9. Czołg T-14 Armata od samego początku jest trapiony problemami. Najbardziej znanym jest incydent podczas jego debiutu z 2015 roku na paradzie w Moskwie z okazji Dnia Zwycięstwa. Pierwszy raz pokazany czołg odmówił posłuszeństwa, a pojazd wsparcia technicznego nie był w stanie go odholować. Sama sytuacja musiała być bardzo żenująca dla czołgistów oraz dla projektantów nowego superczołgu. T-14 Armata jest drastycznym odejściem od dotychczasowych rosyjskich koncepcji projektowania sprzętu wojskowego. Rosjanie pierwotnie planowali pozyskać 2300 czołgów T-14 w latach 2015-2020, ale nic z tego nie wyszło. Miejsce 8. Do niesłychanej sytuacji miało dojść na początku 2022 roku na południu Ukrainy nieopodal Chersonia. Jak poinformowała ukraińska stacja telewizyjna, Romowie mieli ukraść Rosjanom czołg we wsi Limbówka. O miasto toczone były już ciężkie boje od praktycznie pierwszych chwil rosyjskiej inwazji. Miejscowość znajduje się nad brzegiem Dniepru, pod miastem Kachowka w obwodzie chersońskim. Jak widać na nagraniu, nie był to czołg, a bojowy wóz piechoty, co nie zmienia faktu, że był to bohaterski przykład oporu ludności cywilnej wobec najeźdźcy. Nawet polski prezydent Andrzej Duda śmiał się z zaistniałej sytuacji na Twitterze. Do podobnych sytuacji na początku konfliktu dochodziło bardzo często. W internecie widnieje kolejne nagranie, jak rolnik odholowuje ciągnikiem rosyjski system przeciwlotniczy Tor M2. Miejsce 7. Dwa okręty niemieckiej marynarki wojennej zderzyły się ze sobą podczas ćwiczeń NATO. Były to S-71 Gepard i S-76 Fredchen. Zdarzenie miało miejsce przy dość dobrych warunkach pogodowych u wybrzeży Libanu w 2007 roku. Po zdarzeniu pojawiły się opinie, że niemiecka marynarka wojenna jest w stanie wojny sama ze sobą. Marynarka wojenna potwierdziła, że dramatycznie wyglądająca katastrofa kosztowała miliony euro, a kapitana utratę pracy. W przypadku marynarzy podkreśla to serię żenujących wpadek niemieckiej marynarki wojennej. Wcześniej Deutsche Marine mogła pochwalić się serią niefortunnych zdarzeń, a to była kolejna z nich. Miejsce 6. W 2018 roku po uroczystej paradzie wojskowej w Kursku w Rosji z okazji 75. rocznicy wygranej przez Sowietów bitwy na Łuku Kurskim z 1943 roku miał miejsce dość niefortunny incydent. Radziecki czołg T-34, symbol rosyjskich zwycięstw w II wojnie światowej, spadł z lawety. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak czołg podczas wjeżdżania na lawetę nagle skręcił w prawo, a potem przewrócił się na wieżę. Na szczęście żołnierze znajdujący się obok zdążyli uciec, choć niewiele brakowało, aby zsunął się na nich.
Miejsce 5. Mamy tutaj kolejną wpadkę z udziałem czołgu. 24 czerwca 2017 roku w stolicy Białorusi, Mińsku, doszło do nietypowego incydentu. Podczas przygotowań do defilady wojskowej, jeden z czołgów T-72B jadący przez miasto wpadł w poślizg i uderzył w latarnię. Całe zdarzenie zostało sfilmowane. Nikomu nic się nie stało, a zniszczeniu uległ tylko fragment krawężnika oraz nieszczęsna latarnia, ale i tak incydent przyciągnął spore zainteresowanie mieszkańców, którzy fotografowali się na tle pojazdu. Sam czołg doznał niewielkich uszkodzeń i sam odjechał z miejsca zdarzenia, ale na pewno trafił na remont, zwłaszcza podwozia. Miejsce 4. Marszałek Szapocznikow to zmodernizowany rosyjski okręt, który w 2021 roku przechodził testy. W czasie prób doszło jednak do nieudanego startu pocisku manewrującego Kalibr, który wymknął się spod kontroli i spadł do wody nieopodal niszczyciela rakietowego. Zaraz po starcie z pionowej wyrzutni ćwiczebny pocisk samosterujący wpadł w niekontrolowaną rotację i wpadł do wody niedaleko okrętu, gdzie poruszał się jeszcze do momentu wypalenia paliwa. Załoga marszałka Szapocznikowa nie była jednak zagrożona, bo pocisk nie był wyposażony w głowicę bojową, więc o przypadkowej eksplozji nie mogło być mowy. Ага, может еще, блядь, без рук можно? Miejsce 3. Dramatyczny film ukazuje moment, w którym rosyjski system rakietowy Ziemia-Powietrze strzela sam do siebie w wyniku dziwnej awarii. Na nagraniu widać, jak rakieta, która została wystrzelona, zawraca w powietrzu jak bumerang i uderza z powrotem w miejsce, z którego została wystrzelona. W wyniku zaistniałej sytuacji następuje ogromna eksplozja. Krótki klip nakręcono w 2022 roku w ukraińskim mieście Auczewsk w obwodzie ługańskim, które znajduje się pod rosyjską okupacją. Film obecnie ma miliony wyświetleń na YouTube, a podobne sytuacje występują dość często, jednak nie aż z takimi skutkami. Miejsce 2. 27 lipca 2002 roku w czasie pokazów lotniczych na lotnisku w Lwowie ciężki myśliwiec Su-27 należący do zespołu Ukrainian Falcons rozbił się o płytę lotniska. To nie tylko wpadka, a wielka katastrofa. Samolot był pilotowany przez 2 pilotów. Podczas akrobacji na małej wysokości pilot stracił kontrolę nad samolotem, który uderzył w ziemię i wpadł w tłum ludzi, gdzie nastąpiła eksplozja i pożar paliwa. Piloci katapultowali się z maszyny już po kontakcie z ziemią i doznali niegroźnych obrażeń na skutek przeciążeń. W następstwie katastrofy zginęło 77 osób, a 543 zostały ranne. Miejsce 1. Były wojskowy Shawn Nelson ukradł czołg M60A3 ze zbrojowni Gwardii Narodowej w San Diego 17 maja 1995 roku. Nelson przejechał czołgiem przez dzielnice mieszkalne San Diego, gdzie mieszkańcy opisywali zniszczenia jako celowe. Na dystansie prawie 10 km zniszczył sygnalizację świetlną, przystanek autobusowy, 40 samochodów oraz rozbił hydranty przeciwpożarowe i słupy elektryczne, czym doprowadził do zakłóceń w dostawach prądu w około 5000 gospodarstw domowych. Nelson podczas 25-minutowego rajdu nie doprowadził do żadnych obrażeń wśród ludności. Po wjechaniu na drogę stanową uderzył czołgiem w barierę drogową w pobliżu Sharp Memorial Hospital. Uderzenie spowodowało uszkodzenie jednej z gąsienic czołgu. 4 oficerów San Diego Police Department
Apartment, weszło na czołg i otworzyło właz za pomocą nożyc do śrub. Nelson odmówił poddania się i próbował wyprzeć policję, obracając czołg. Nie mając uzbrojenia zdolnego do przebicia pancerza i nie mając pewności, czy Nelson jest uzbrojony, policja otworzyła do niego ogień. Nelson zmarł w wyniku rany postrzałowej.